słuchajcie, jesteśmy już w cieniu, bo nasi operatorzy powiedzieli, że w tym słońcu w ogóle... Czy generalnie temat jest tak gorący, że musi być troszeczkę chłodniejsza atmosfera. No, jest temat gorący, ale też pięknie widać. Panowie, odsuńcie się troszeczkę, zróbcie, żeby nasze kamerki oczy pokazały naszym użytkownikom, co ich czeka. I witam Was z daleka. I teraz posłuchajcie, ja się usuwam jeszcze większy cień medialny, nie tylko taki, wiecie, drzewowy, po to, żeby nasi bohaterowie, czyli Bartek, Piotrek i Mariusz, pokazali Wam wszystko to, co jeszcze dodatkowo wymyślili i co możecie kupić już niedługo naszych dealerów, nie? Jasne. Czołem. Mariusz, podsumowując to, co było w pierwszym odcinku w telegraficznym skrócie dla tych, którzy widzą nas po raz pierwszy, mówimy o uniwersalnej zabudowie profesjonalnej na busy, różnej wielkości busy, bo tutaj była mowa o tym, że nie tylko samochody, które są dość długie i wysokie, ale też busy mniejsze wchodzą w grę. Mamy tutaj trzy elementy bazowe, nie? To może ja zacznę od tego bazowego elementu konstrukcyjnego, czyli mamy dwie stalowe belki o wysokości 1,80 m, czyli jest lewa, jest prawa. One montowane są do burty bocznej za pomocą kątowników, bądź czasami do sufitu, w zależności od tego, jaką mają sytuację w samochodzie, i na dole do podłogi. Każda z belek ma nawiercony szereg otworów co 5 cm, co umożliwia nam adaptację, zawieszenie tych półek na dowolnej wysokości. Ważne pytanie, tutaj sięgamy do naszego autorytetu. Mariuszu, powiedz nam dla jasności, wszystkie tego typu samochody posiadają przystosowaną podłogę, jak i też ściany do tego, żeby móc coś takiego zamontować. Takie jest, rozumiem? Tak. W każdym pojeździe, w każdym busie istnieje miejsce do łączenia pomiędzy dachem a boczną ścianą. Rodzaj wieńca. To jest to miejsce, w którym mocujemy górne mocowanie naszego słupka. Tak jak tutaj Państwo widzicie. Tak, tak. Mamy sytuację tego typu, że w tym wypadku jest to dość wysoko. W różnych pojazdach występuje to na różnej wysokości. Dlatego tu jest szereg tych otworów. Stąd ilość tych otworów dostosowana praktycznie do każdej marki sprzedawanej w Polsce. Dolna sytuacja jest jakby podobna przy założeniu, że mamy podłogę ze sklejki. W przypadku, kiedy podłogi ze sklejki nie posiadamy, taki element, on jest zabezpieczony tylko przed przesuwaniem. Można również do podłoża przykleić. Czyli mamy dzisiaj kleje, które bezproblemowo utrzymują słupek w tej pozycji. Czyli kończąc temat tychże belek, użytkownik, który zakupi ten bazowy zestaw właśnie tychże profili, jego zadaniem jest takie ich zamocowanie do bocznej ściany, ewentualnie sufitu i do podłogi, a żeby uwzględniając szerokość, długość tej półki, którą mamy tutaj dwa rozmiary, o czym za chwilę, żeby to wszystko pasowało. I to się powinno udać. Otrzymuje w takim zestawie wszystkie niezbędne akcesoria, oczywiście narzędzia w postaci pewnie wiertarki, zakrętarki. Rozumiem, że to są osoby świadome, które tego typu rzeczy posiadają. Mamy odhaczony temat belek. Przechodzimy do drugiego elementu, czyli mamy dwie półki. Zacznijmy od pierwszej półki. Pierwsza półka to jest długość 148 cm. Dlaczego akurat taka długość? Te 148 cm wynika z faktu lokalizowania ich w taki sposób, aby pomiędzy dwoma zamocowanymi półkami było miejsce, skrzyniami, największymi skrzyniami, warto dodać, było miejsce na włożenie ręki i zapięcie skrzynki, czyli zabezpieczenie jej przed podskakiwaniem w czasie transportu. Czyli mając dwie skrzynie, czy to będzie 450, czy to będzie 350 z łana, najdłuższe, które mamy w ofercie, 58,5 cm, doliczając jeszcze miejsce na te dwa adaptery, spokojnie zmieścimy dwa takie moduły na jednej półce i będziemy mogli swobodnie, komfortowo operować obydwoma konektorami. To może ja to pokażę, dobra? Słuchajcie, popatrzcie. Mamy tu zamontowaną jedną skrzynię, mamy adaptery do montowania skrzyń z serii One. Biorę kosz, czyli całkiem duży element, tak, który wstawiam i teraz, jeśli chcę go ustabilizować, zapiąć, muszę tu wsadzić dłoń, tak? Czyli muszę mieć tu jakąś przestrzeń i to mniej więcej jest taka przestrzeń, żeby dłoń mogła swobodnie wejść, zapiąć i odpiąć ten skrzyń. Mariuszu, podobnie widać z tego, co pokazuje Piotr, że głębokość tej półki jest optymalnie dobrana, dlatego że nasze skrzynki z linii One posiadają głębokość 38,5 cm. Tak, półka ma 40 cm, czyli bardzo swobodnie mieści się w tej szerokości.
Podsumowując, jeśli mamy możliwość zamontowania 2 modułów z linii WAN, tym bardziej zamontujemy pozostałe z tego, co pokazywaliśmy w poprzednim odcinku, zaczęliśmy to pokazywać, z pozostałych linii, tylko tu już korzystamy z pomocy adaptera. Piotrze, jakbyś pokazał ten adapter i skrzynię innych linii, które mogą się na niego zmieścić. Patrzcie. Tu mamy adapter. Adapter montujemy na te 2 elementy, też inny taki adapter dwuczęściowy. Montujemy jednoczęściowy i daje nam to możliwość zamontowania tutaj skrzyni z serii Tu, Pro oraz Prime. Czyli wszystkie linie Kubricka, wszystkie moduły, te, które nie posiadają kółek, bo o kółkach za chwilkę, mogą znaleźć miejsce na tychże półkach. I teraz istotna informacja, powiedzcie mi, bo skrzynki mają różną wysokość, mają też możliwość różnej kombinacji. Co wtedy, jakbyś Piotrze pokazał, gdyby się okazało, że ten układ, który został za pierwszym razem przez nas wykonany, jest niewłaściwy? Czyli w sytuacji, gdyby nam się skrzynka nie mieściła, Gdyby tak? na przykład półka była za niska lub za wysoka. No to popatrzcie, zejdźmy tutaj. Tu mamy miejsce mocowania tej skrzyni. Jeżeli się okaże, że tej półki, jeżeli się okaże, że ta przestrzeń jest zbyt wąska, zbyt niska, mamy tutaj dwie śrubki, odkręcamy z jednej i z drugiej strony, montujemy 5 bądź 10 cm niżej, tyle ile nam potrzeba. Podkreślam jeszcze raz, dystans jest 5 cm między tymi otworami i montujemy po prostu półkę niżej bądź wyżej. Dobrze, żeby zamknąć temat półek i ich rozmiarów, prośba o pokazanie drugiego rozmiaru, który będzie w ofercie, półki krótszej. To ja może zrobię tak, że sobie tu usiądę i nade mną widać, to jest półka, która jest połówkową półką, czyli ma 74 cm, identyczna konstrukcja, no przez pół po prostu, ta sama funkcjonalność. Mariusz, jaki udźwig mają te półki, niezależnie od tego, jakie one są długie? Czy ma to jakieś znaczenie? To znaczy na każdym ramieniu próby, które żeśmy dokonywali, na każdym ramieniu próba zrywania to jest 98 kg. Na jednym ramieniu czy na parze? Na każdym ramieniu. Czyli krótko mówiąc, w tym wypadku nośność jest na poziomie ponad 100 kg. Ponad 100 kg. Myślę, że to dobrze koresponduje z maksymalną ładownością Kubricka. Pamiętacie, że linia WAN to 50 kg ładowności. Z naszych doświadczeń rzadko kiedy wykorzystywana. Natomiast teoretycznie, gdybyśmy mieli 2 skrzynie 50 kg założone na regale długim, jak najbardziej jesteśmy w stanie bezpiecznie to przewieźć. Przy czym trzeba pamiętać o tym, że mówimy ciągle o tak zwanym zrywaniu, czyli zrzuceniu na półkę towaru plus minus w wadze 100 kg, nie? Czyli tych 98. Czyli nie stacjonarne, ale zrywanie. Czyli dynamiczny ruch Tak i jest. tak dalej. Oczywiście zalecamy tutaj rozsądek, dlatego że w sytuacjach jakichś ekstremalnych pod tytułem mocne hamowanie lub wypadek, to jest sytuacja, gdzie pewnie jakiś bufor sensowny warto zostawić sobie strzykawkę. Myślę, że na bazie wagi człowieka moglibyśmy zademonstrować tutaj maksymalne obciążenie. Tak? Piotr jak znalazł. No to może. Ja w tej chwili schudłem. Czym oczywiście wcale się nie chwalisz. I to nie jest waga królewska, ale jest blisko, także popatrzcie. No, ja ważę w tej chwili 88,5 kg, dzisiaj się ważyłem. Proszę bardzo. No, Możesz nawet huźnąć się trochę, Nie. to nie jest tak, że... Półki naprawdę wykonują minimalny ruch, widać, że to jest solidny profil. A zatem... Pomimo tego, że zaznaczmy, wszystkie półki, prócz tego jednego elementu, są wykonane w całości z aluminium. To bardzo istotny element. Chodzi o maksymalną ładowność. Doskonale wiemy ze swoich doświadczeń, że mówimy o samochodach do 3,5 tony. Mówimy o sytuacji, w której kierowca ma kategorię B. Nie chcemy przekroczyć tej ładowności. Tym samym to, co jest zabudowane na samochodzie, musi być jak najlżejsze, żebyśmy mogli zabrać narzędzia, materiały w jak największej ilości. A teraz słuchajcie, ja bym chciał jeszcze wrócić do jednej rzeczy, która była, od której w ogóle żeśmy zaczęli tą ideę, czyli ta pewna modułowość i taka możliwość adaptacji. Wspomnieliśmy o tym, że mamy 2 rodzaje półek, jeśli chodzi o długość. Możemy je regulować ze względu na wysokość, ale możemy też je złożyć. To może pokażmy, jak się je składa. Mariusz, jeśli dobrze pamiętam, Tutaj to się daje w dół. musimy ciągle pamiętać, że mamy gwint lewy i prawy, więc w tym wypadku obracamy, zwalniamy jakby zabezpieczenie, to samo zrobimy z drugiej strony. Tak. Wyciągamy półkę I do teraz siebie, ten ruch taki jeden, tak? do siebie Tak. i na dół.
I składamy na dół. Teraz dosuwamy ją z powrotem i zakręcamy. Chodzi nam o to, żeby podczas jazdy nam nie dzwoniła. Czyli unieruchamiamy ją w tej pozycji, Żeby nam nie latało. żeby nam nie latało. Czyli mamy teraz sytuację, o której mówiliśmy na początku i dlaczego zdecydowaliśmy się na to rozwiązanie, mianowicie regały, które stanowią wspaniałą opcję, dlatego że możemy tak naprawdę przewieźć dużo więcej skrzynek niż na samej podłodze w bezpieczny sposób, mieć dostęp do każdej z tych skrzynek bez potrzeby rozpinania słupka, który jest często problematyczny w przewożeniu, a jednocześnie, gdyby się okazało, że te skrzynki po prostu nie są nam potrzebne przy konkretnej realizacji, a z kolei musimy przewieźć coś większego gabarytu, to popatrzcie, teraz widać, myślę, że z tego ujęcia doskonale, tak naprawdę znikają te regały. Całość jest złożona. Znikają te regały, no ciężko porównać sytuację tych regałów stałych, ewentualnie to też, co było popularne wśród naszych użytkowników, co zawsze lajkowaliśmy, regały zrobione na przykład ze sklejki, pomijając już te wszystkie akcje, że one pewnie nie są tak wytrzymałe, Skrzypienie. skrzypienie i tak dalej, no ciężko sobie wyobrazić, żebyśmy przed każdą pracą demontowali coś, co pewnie montaż zajął bardzo, bardzo długo, tak? Ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że zajechaliśmy na jakąś robotę, wyciągnęliśmy część tych skrzyń i nagle się okazało, że zapomnieliśmy przywieźć palety. Wełny. Wełny, która Albo jest czegoś. armaturowa. Tak. Wełny, styropianu i tak Popatrzcie, dalej. mamy złożone te 4 półeczki. Zobaczcie, jaka tu jest jeszcze przestrzeń ładunkowa. Tu wchodzi, no jedna paleta na pewno, wydaje mi się, że 2 wejdą. Tomku, jakbyś odsłonił nam i naszym użytkownikom to ujęcie. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. W przypadku, gdy złożyliśmy tylko regały z jednej strony, przecież to samo możemy wykonać z regałami z drugiej. Tak. Tyle na ten moment, jeśli chodzi o tą perspektywę. Chcemy Wam pokazać jeszcze kolejny smaczek, który wyszedł nieprzypadkowo. I tutaj, Mariusz, oddajemy Ci inicjatywę, bo to Twoja zasługa. Mamy dość nietypową sytuację polegającą na tym, że No to jest nietypowe, że ja tutaj jestem i sobie standardzie, wystaję. w standardzie te drzwi są niby użytkowe. Biorąc pod uwagę doświadczenie i opinię naszych klientów, okazało się, że wbrew pozorom wcale tak nie jest. Wykorzystaliśmy tą przestrzeń na tak zwane skrzynki. Nie za każdym razem musimy z samochodu wyciągać wszystkie skrzynki. Te mają tę zaletę, że tutaj mamy umieszczone odwrotnie, czyli dla nas, dla wyciągających w tą stronę, czyli możliwość założenia adaptera w taki sposób, aby skrzynka w swojej frontowej części była nam widoczna z tej strony. Chodzi o identyfikację, co tam mamy. Czyli mówiąc tak na rozum i doświadczenie laika, nie za każdym razem jest potrzeba wchodzenia przez tylne drzwi. Czasem to jest mniej dostępne miejsce. Mamy takie najbardziej potrzebne narzędzia zgrupowane właśnie w tym segmencie i wtedy tylko otwierając boczne drzwi możemy mieć z zewnątrz, bez wchodzenia do samochodu, dostęp do tego, co potrzebujemy, albo bierzemy to bezpośrednio ze skrzynek, albo te skrzynie zabieramy. I tu jest bardzo ważna nowa funkcjonalność, którą już widzę, która wyszła przy okazji. To są nasze Karty, które akurat są Karty. w tym miejscu zamontowane. Tak. One są zablokowane, czyli nie będą nam jeździć i tak dalej po Są samochodzie. pomiędzy regałem a drzwiami. Zamykając te drzwi, domykam jak gdyby, a mało tego, są blisko przedniej grodzi, tak, tutaj od kabiny. W związku z tym, gdyby nawet najcięższe rzeczy trafiły do tego karta, co zawsze reklamujemy podczas naszych odcinków, to wszystko jest zabezpieczone. Teraz zamocowanie skrzynek frontem do otwartych drzwi. Pamiętajmy o tym, że funkcja adapterów WAN jest jakby uniwersalna w tym sensie, że możemy w tej chwili zamocować je w ten sposób, aby mieć do nich bezpośredni dostęp Z zewnątrz. lub z zewnątrz, lub Odwrotnie. jak pierwotnie sądzimy od środka. Czyli tu nas nic nie ogranicza, czyli sytuacja, w której mamy te drzwi otwarte, powoduje, że w tym miejscu zlokalizujemy te skrzynki, które w pierwszej kolejności zabieramy ze sobą na budowę, tak? To jest świetna sytuacja. Jak mówię, kluczem tej całej koncepcji jest to, że wykorzystujemy adaptery WAN. Adaptery WAN powodują, że i największe skrzynki, a za pomocą adaptera multi możemy zmieścić też mniejsze. Jak widzicie, jest też świetne miejsce do karta. Dlatego coś, co na początek może się wydawać dziwne, że te drzwi zostały jak gdyby zaślepione, ale to też ważna informacja, przy tej prostocie demontażu półek, jeśli by się zmieniło coś w naszej koncepcji, okazało się, że te drzwi boczne pełnią jeszcze jakąś funkcję inną, aniżeli łatwy dostęp do skrzynek, bez problemu możemy zdemontować półki. Tak, możemy zdemontować półki, nie tylko je złożyć, ale odkręcając śruby możemy je wyciągnąć. Zostają tylko te słupy nośne, które nie przeszkadzają w niczym.
I tutaj też to jest kolejny przejaw tej elastyczności, której do tej pory na rynku nie spotkaliśmy. Panowie, myślę, że tych informacji było naprawdę wiele. Duży props, jak mawia młodzież, dla Mariusza i reszty jego zespołu. Byłem pod dużym wrażeniem, będąc na miejscu w Poznaniu, tego co wykonują, o czym nawet nie można mówić, bo część tematów jest tajna i zastrzeżona, ale wskazuje na dużą klasę. Piotrze, jak oceniasz to rozwiązanie? No prostota jest niebywała. 2 słupki, 2 półki, dłuższa, krótsza. Możemy montować jak klocki Lego, tak jak Kubrick. Także wydaje mi się, ja jestem zadowolony i chciałbym mieć taki samochód też. Śledźcie naszą ofertę, śledźcie nasz kanał, śledźcie naszą grupę na Facebooku Kubrick skrzynie narzędziowe w Polsce i za granicą, a już niebawem będziecie mogli w sposób modułowy, przyjazny, jak to w Kubricku, nabyć wszystkie rozwiązania i chyba zrewolucjonizować swoje busy. Zapraszamy. Zdecydowanie.